takich terenach jak naszych jest taka aplikacja Ratunek, którą powiadamy się najczęściej nie Straż Pożarną, ale Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, przy pomocy której będziemy powiadamiać czy wzywać pomocy. To oprócz tego wezwiemy tę pomoc, to za pomocą smartfona dużym prawdopodobieństwem może udać się ustalić miejsce, gdzie przebywamy i to ułatwi dotarcie służbom z pomocą, a jeżeli się coś już stanie, to liczy się każda minuta, każda sekunda, więc to jest bardzo ważne. W lesie zabronione jest używanie ognia otwartego, czyli nie możemy palić papierosów, zapałków, nie powinniśmy wzniecać ognia w lesie lub w odległości 100 metrów od lasu. Biwakować też można nad brzegiem rzek i jezior i też pamiętam ze swojego doświadczenia, że pogoda, tak jak powiedziałem, w górach zmienną jest i czasami widziałem, że ktoś miał rozbite namioty i nie wziął pod uwagę, że gdzieś tam w górach popadał deszcz nad brzegiem rzeki i rzeka podniosła się i niestety namioty znajdowały się w wodzie i to też trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli kończymy biwakowanie czy też palenie ogniska, to zwróćmy uwagę, że trzeba ugasić dokładnie, żeby ognisko zgasło i zwrócić uwagę, żeby nie pozostały jakiś żar, bo przy suchym roku, jak mamy jak jest w tym roku, no to może to spowodować pożar ściółki leśnej, jakiejś suchej trawy, która z kolei może rozprzestrzenić się na zabudowania i spowodować jakieś zagrożenia. To należy wyciągać wnioski z tego, co się stało bodajże 4 czy 5 lat temu, gdzie zorganizowany obóz harcerski był w środku lasu i były ostrzeżenia o gwałtownych zjawiskach, jakichś gwałtownych burzach, wichurach i nie zrobiono nic, żeby się ewakuować i niestety kilku harcerzy tam zginęło. Natomiast pomoc, która chciała dotrzeć, to nie było takie proste, bo w środku lasu po przejściu wichury, jakiejś trąby powietrznej, to mamy do czynienia z bardzo dużą ilością połamanych drzew, które uniemożliwiają szybkie dotarcie służb ratowniczych. A u nas w górach w ogóle dotrzeć gdzieś do lasu to jest bardzo trudno, bo z reguły lasy porastają w wzniesieniach, gdzie nie ma dróg takich, że można poruszać się samochodami pożarniczymi. Bardzo często samochody terenowe mają problem, żeby dojechać w miejsce gdzieś w lesie trudno dostępne z pomocą, więc to może wydłużyć, więc to powinniśmy wziąć pod uwagę. My od kilku lat już jako Straż Pożarna w okresie wakacyjnym obejmujemy nadzorem swoim takie właśnie zorganizowane formy wypoczynku, biwakowania, jakieś obozy. Jedziemy zawsze na początek takiego obozowiska, ustalamy kontakty, informujemy, gdzie trzeba zgłaszać sytuację i sprawdzamy, czy ci, co biwakują, mają jakiś plan awaryjny na wypadek pogarszających się warunków. Bardzo często jest tak, że ci, którzy organizują sobie te biwaki, mają przygotowane jakieś czy uzgodnienia jakichś w pobliżu zabudowań, że w przypadku pojawiających się niekorzystnych prognoz, zanim jeszcze wystąpią te negatywne zjawiska, opuszczają te miejsca niebezpieczne, gdzie są rozbite te namioty, czy przygotowane jakieś miejsca do biwakowania.